Witam. 15 kwiecień 2025 rok. No i cóż, mamy czas jeszcze barana. Energia barana właśnie wszędzie jest. Rozpoczyna się wiosna. Ja o tym zresztą wczoraj mówiłem, ale dzisiaj dalsze historie związane właściwie z baranem, a nie tyle, a z wiosną, a z lękiem do tego zjawiska, powiedzmy, że fizycznego, a jednocześnie astrologicznego, ponieważ baran jest pierwszy, rozpoczyna i napoczyna wszystkie historie, jakie nas interesują, i to też dlatego jest to wszystko takie zawolowane przepięknymi historiami, jakie się opowiada właśnie o baranie. Jaki baran jest? No, przede wszystkim choleryk numer 1. To przecież osoby napadające na wszystkich. Barany się nie zgodzą z tym, no bo przecież jak to? No baran napadający, no co ty, przecież ja nie jestem podły ani złośliwy. Nie jesteś złośliwy, tylko cały czas inicjujesz. Nie rozumiesz tego, że idziesz do przodu z ogromną siłą. Nie ma u ciebie zmiłuj się. Jesteś szalenie odważny, wręcz patriota. Ale oczywiście to też zależy od środowiska, bo może być to środowisko, przypuśćmy, jakieś tam, no i wtedy zupełnie inaczej podchodzić. Czy są barany spokojne? No jasne, że są barany spokojne, bo mógł się taki urodzić, na przykład mieć mocno osadzone słońce, na przykład w rybach, i on już będzie taki marzycielski, taki będzie nawet poetą. Co prawda te wiersze będą takie patriotyczne, bardzo mocno bojowe. Niekoniecznie patriotyzm można różnie rozumieć. I nie mówię o tych złych cechach patriotyzmu, tylko możemy patriotyzm wewnętrzny, zewnętrzny, osobisty chociażby. To też jest patriotyzm. Dlaczego nie? Egocentryzm jest patriotyzmem, no nie? Tylko ja i nikt więcej. No, a kto ma rogi? Ja mam rogi i kto podskoczy, pokażemy mu. A co? Ty tam nie podskakuj, bo cię załatwię. No, są cechy barana oczywiście. Czy dobre, czy też złe? Trudno powiedzieć. Ja nie osądzam nikogo, bo każdy wie, na co go stać, a stać go zawsze na wiele. Czy barana na wiele stać? To by nie był baran. Są barany uległe. Oczywiście są barany podległe, ale to jest zupełnie z inną sytuacją się wiąże. Wiąże się to przede wszystkim z progresjami. Dlatego, że następnym znakiem jest byk, i byk jakby osłabia lekko, ale też robi wiele trudności baranowi, dlatego że to jest sprzeczność. Nie jest tak łatwo zrozumieć baranowi, że ma się ustatkować i musi zrobić pewne historie, które są bardzo istotne, a te rzeczy są dosyć kłopotliwe, krótko mówiąc. Powodem między innymi jest to, że nasz drogi baran chce wszystko na raz, a tutaj byk mówi: poczekaj, ja muszę się pozbierać, muszę się podnieść najpierw. I taki baran dostaje konwulsji. No i te konwulsje przechodzą na czasookres, no i przez 40 lat biedny baran się męczy w tych progresjach byczych i ma po prostu wielkie jaja z tym bykiem, no. I te jaja są dopiero po 30 latach, wychodzi z tego byka i wchodzi do bliźniąt, no i wtedy się zaczyna furora, bo nagle baran zorientował się, że można zupełnie inaczej działać, że można zupełnie inaczej funkcjonować. Nie potrzeba tak gwałtownie, można słowem, można coś powiedzieć, ale pani jest zgrabna, a ta pani od razu za tym panem: proszę pana, a może byśmy poszli na herbatkę? O rany, baran na herbatkę? Dobra, ja myślałem o czym innym. A o czym? Ja jestem baran, więc na spacerek zapraszam.
No bo barany są w założeniu nie tyle oszczędne, co bardziej agresywne sportowo. Powiedzmy, nie są sportowcami super, no ale mi tam ktoś przerywa. Jakieś ptaszysko i cały czas. Co? Chyba baranem jest. Czy ptaki mogą być baranami? Jak to nie? Jak się urodziły w tym okresie, to są baranami. Nie no, żart, nie zupełnie. Ale dobrze, niech tak będzie. No i mamy tutaj ten problem, że ten bliźniak, ten baran zbliźniaczały, no to on już jest lekko taki, wiecie, po 30 musi mieć więcej jak 30, bo albo ma, jeżeli jest końcowym baranem, to będzie miał 31. Jak wejdzie do bliźniąt, albo jak się w połowie urodził, no to ma ile? 45. No tak, dzisiaj na przykład, tak, to będzie miał niezupełnie, to jakby się w pełni urodził, to będzie miał 45. Czyli parę dni temu. No i w ten sposób otrzyma tą wiadomość, że jestem baranem, ze słowem. Oczywiście wtedy no, zdradzam tajemnicę astrologii, no bo wchodzi znak następny męski, bo przecież baran jest męski, bliźnięta też są męskie. A jak? No, który mężczyzna nie nawija makaronu na uszy dziewczynom. No nie, jakie on to piękny, jakie on to mądry, a ma coś z rycerza. No nie, no co może mieć? Zakutą. Dobra, nie tyle, tak. No zgoda, no już wiesz. No, pewnie jeden baran nie odstrzeli, no trudno. Poddaję się astrologii. Wolę być jak pręgiel i mówić prawdę, a nie kłamać, że zwycięży. Nie zwyciężył i za to zginął w Dachau, w niemieckim obozie koncentracyjnym. Trzeba to przypominać, bo jeżeli się tego nie przypomina, a przecież robi się teraz te pisemne takie przerobienia na język niemiecki, no to oczywiście, że tak, żeby Niemcy wiedzieli o tym i przypominać im na każdym kroku ich zachowanie, ich zbrodnie. No, w tej chwili mają ambaras. No i dobrze, że mają ambaras. Jak chcieli dwoje naraz z Francuzami się połączyć, to ich Francuzi wylizali. Bułkę przez bibułkę i dawaj. Przecież wiadomo, że jak ktoś się zajmuje geriatrią, to nie będzie myślał o Niemcach nowych, nowa Szwabia, tak? Paranoja. Słuchajcie, no dobre. Ale jedziemy dalej. No i ten baran potem z tych bliźniąt przechodzi, wiecie do czego. Ale to już musi być taki bardzo dojrzały baran, właściwie już taki, co chodzi o laseczce i się zastanawia, komu tą laseczką przywalić. No to wtedy oczywiście, że baran się zmienia w raka, no i szuka ofiary losu. Czyli różnie to bywa. Tu się zaczyna konflikt i dlatego taki baran jest strasznie żędliwy, a tam się nie podoba, a po co on to zrobił, a dlaczego to drzewo rośnie, a po co mu te liście, przecież te liście za chwilę opadną, a po co będzie te kwiaty miał, a te kwiaty przecież one zarażają, przecież ja mam pylicę. Nie tylko masz pylicę, ale i masz zgorzkniałą, nie powiem co, bo puszczasz tak zwane bąki. No i to jest, w tym jest cały baran, no i akcja, bo go wszędzie czuć z baraniałymi pomysłami, albo też z tetraczyłymi pomysłami. Ale się toczy, idzie ledwo co, ale idzie do przodu i trzyma te rogi w zapasie. Czasami już mu się wyprostowały te rogi, bo nie może tak trzymać skręcone, więc mu takie rogi, wiecie, prawie bawole
byle nie miał do przodu, bo taki baran jest niebezpieczny. No przecież to jest po prostu kryje. Komedia. Ale musimy się zabezpieczyć. Musimy się zabezpieczyć przede wszystkim wspaniałym oddychaniem. Powolnym, do góry klatka, do dołu, spokójmy się. Drogie barany, nie podniecajmy się, bo podniecenie powoduje, miejmy nadzieję, że dzieci nie wiedzą, o co chodzi. I potem mamy fantazję. Fantazję do mroczki, obłoczki, jeszcze jakieś inne. Ale sroczki zawsze barana interesowały, no nie? A ja mówię tak o baranach, ale kobieta jest tym samym. Tutaj też kobieta spod tego znaku jest bardzo szarmancka. Jak idzie, to rogami potrafi wiele zniszczyć i zawadzić. A ile potrafi nadziać absolwentów, którzy podeszli do tego z pewnym humorem i z pewną werwą. Wiesz co? Ona mnie się podoba. A ona już róg ma wyprostowany jak bocian dziób. Fantazja. Tylko on nie wie, jak go przebije, ile z niego się wytoczy. Różnie. Czasami i beczkę wina wypije. A jak? Przecież to herszt wojskowy. Nie przepuszcza bez szklanki. Albo gorczka. Albo z baniaka. Gorzej jak z bukłaka. To miękkie można wycisnąć. Nawet kropelkę, nic nie zostanie. Jak nie tak, to i tak niewygodnie i zawsze jest jakiś kłopot. Kłopot iluzji, kłopot frachtu myślowego, oczywiście i psychicznej zwady. Jak przeżyć z baranem? No, trzeba być odważnym. Ja już nie mówię, które znaki odpowiadają, bo to nie ma sensu. Już o tym mówiłem kilka razy i kilkanaście nawet zrobiłem taką treść, bo tam niektórzy nawet mówią, a baran z baranem. No to też się zdarza, ale to jest na 1000 par, jak jedna się zdarzy, to ile w tej Polsce jest tych par? Z 10 i to wszystko. Bo przecież nie ma tak dużo baranów. Przecież my, no wiecie, no, początki są zawsze trudne. A w dzisiejszych czasach to w ogóle jest bardzo trudno cokolwiek zrobić, bo początki się skończyły. Znaki męskie uciekły do żeńskich. I spotkać takiego typowego barana jest właściwie na receptę. Jest tu gdzieś jakiś? No zobaczcie, nikogo nigdzie nie ma. Może w tych kamieniczkach, tych budynkach, famułach jakiś leży na tapczanie i udaje, bo już zraczał i setryczał. Na tapczanie. No to wszyscy już wiedzą, o czym mówię. No. Nie ma co się wygłupiać. Starość, nie radość. Trzepie po, nieważne po czym, a ptaszki dalej śpiewają. Baranie podejście do sprawy. No nie ma jak zorientować się, że ma się w okolicy takiego okaza. No ale słuchajcie, albo okazję, bo okazja też jest całkiem. Czy coś widzieliście? Bo ja nic. Ciężko się trafia. No więc nie liczcie na to, że znajdziecie baranicę. Ona was znajdzie.
Baranica to jest jeszcze co innego. To jest taka okrywka, jak się jedzie saniami. Ale mówimy pospolicie na dziewczynę spod tego znaku. I nic nie widzę. Pewnie uciekły. Szykują się gdzieś w krzakach i wyskoczą. Mam cię! Zawadiako. No i będzie raj i będzie wesele. O lala. Wesoło, no nie? A takie jest życie. Jak się człowiek śpieszy, to nawet nie zauważy, że wpadł na drzewo i nabił sobie guza. Oczywiście jakiego? Mariażowego. A co, może być jakiś inny? Tak jest. Niedługo będzie. A cóż, święta przed nami. Oczywiście Wielkanoc. A można by było powiedzieć, że wszystko gra i wszystko pięknie rozpoczyna się i zaczyna w przestrzeni naszego życia. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że to wszystko, co jest, należy do nas i to jest nasza perspektywa i my możemy nią rządzić i możemy nią przeistaczać. Dlaczego? Bo mamy świadomość, mamy, jak niektórzy wolną wolę, co jest, wolę to się można mieć, bo to będzie u byka, u barana raczej inne są kłopoty. Oczywiście to wszystko trzeba zagiąć do przyszłości i zrealizować wszystkie swoje plany, bo inaczej zostaniemy, no cóż, baranami. Do zobaczenia i oczywiście zapraszam o 21:00, powiedzmy, że codziennie, na moje jednak monologi, ale niedługo i dialogi, no i chyba zmiana sceny. Wreszcie ruszy offsetka. Zobaczymy. Zapraszam o 21:00 dzisiaj wieczorem. Nie wiem, bo wczorajszy film puściłem już po live'ie, a jest to druga część i tych części chyba będzie więcej. Do zobaczenia. Z Bogiem.